Znasz ten moment, kiedy przy rodzinnym stole siedzisz, jesz sobie coś smacznego, a tu nagle po prostu znikąd spada na ciebie bomba w postaci bardzo niewygodnego, niedyskretnego pytania. Na przykład takie klasyki to, no to kiedy wreszcie ślub, albo ile zarabiasz, albo dlaczego jeszcze nie macie dzieci, albo na co czekacie. No i to jest taki szachmat, nie? I w tym momencie już bardzo możliwe, że w tobie się gdzieś coś gotuje mocno, ale też możliwe jest to, że to coś, co się ugotowało, nie da rady wyjść na zewnątrz, bo gdzieś przed tobą malują się dwie opcje. Albo po prostu się pokłócimy i będzie bardzo nieprzyjemnie, albo będę milczeć, czyli nic nie powiem i okej, nie wybuchnie ta kłótnia, ale wtedy jak wrócę do domu, wtedy będę to odgrywać w swojej głowie milion razy i będę mieć do siebie pretensje, że nic nie powiedziałam, że nic nie powiedziałem. Jeżeli tak to mniej więcej znasz i jeżeli te dwie opcje ci się ciągle kołaczą w głowie i faktycznie nie wiesz co dalej, jest to faktycznie jakiś szachmat, to chcę ci dzisiejszym filmem powiedzieć, że jest trzecia opcja. Co więcej, chcę ci podpowiedzieć dokładnie, jak te opcje mogą wyglądać, jak możesz się wyrazić, nie popadając w bierność, w milczenie, ale i także nie wywołując żadnej kłótni. Będę się dzisiaj opierać trochę na pracy terapeutki Nedra Glower-Tawwab i ustawimy sobie to, co można powiedzieć przy tym stole, to, co może być twoją odpowiedzią, na takie 3 poziomy, że tak powiem, od najbardziej łagodnego i delikatnego po najbardziej asertywny. Przy czym chcę podkreślić asertywny, a nie wywołujący kłótnie lub agresywny. No to jest wielka, wielka różnica. No to zaczynamy od poziomu pierwszego. Poziom pierwszy, przekierowanie i odbicie, gdy chcesz być maksymalnie łagodna lub łagodny. Na sam początek musimy wyjść od pewnego twierdzenia, mianowicie nie jesteś uczniakiem i to nie jest tak, że jesteś wywołany lub wywołana do tablicy i ty absolutnie musisz udzielać odpowiedzi na każde możliwe pytanie, na jakie komukolwiek gdzieś tam przyjdzie do głowy. To tak nie jest. Ty po prostu nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania ci zadane. Ty masz wybór. To nie jest strzał, który po prostu bierzesz na siebie, tylko możesz powiedzieć, ale halo, mi to nie odpowiada, ja w ogóle nie chcę wchodzić w to. I to jest jakby stan umysłu, którego potrzebujemy przy tych wszystkich 3 poziomach, o których dzisiaj będę mówić, ale tak to jest bardzo ważne, że zaczynamy od pierwszego i przy pierwszym już nam się to przydaje. Czyli wychodząc z tego punktu, że no okej, ktoś może zadać pytanie, jakie mu się żywnie podoba, aczkolwiek ja nie muszę odpowiadać i wychodzimy z tego punktu, że faktycznie nie masz ochoty odpowiadać na to, kiedy ten ślub i kiedy te dzieci i ile zarabiasz. No i takimi łagodnymi i bardzo skutecznymi na pewno warto po nie sięgnąć i zobaczyć, czy tyle właśnie wystarczy. Sposobami są albo przekierowanie, albo odbicie. I to przekierowanie może wyglądać jak na przykład, dzięki za troskę, a co tam u was, a jak macie jakieś plany na wakacje w tym roku? Czyli dosłownie jakby troszeczkę uznajesz, że usłyszałam to pytanie, ale jednak ignorujesz przymus odpowiedzi. A co robisz? No kierujesz to na inny tor. To może być pytanie w drugą stronę a propos wakacji, czy czegokolwiek innego, nie wiem, jakiś piesek się gdzieś tam pałęta pod nogami, no to on jest głodny, karmiliście go dzisiaj? Cokolwiek, co przekieruje uwagę, czasami tyle wystarczy. Jeżeli nie, drugim tutaj stopniem w tym jednym naszym punkcie będzie odbicie, to znaczy jakby chęć odbicia tego pytania, oddania tego pytania do właściciela lub właścicielki, po to, żeby zachęcić do refleksji właściwie po co mu ta odpowiedź. Czyli to będzie to się sprowadza do bardzo prostego pytania, a dlaczego pytasz? I jak widzisz, to nie jest tak, że my siebie przymuszamy do odpowiedzi, a raczej troszeczkę podciągamy pod odpowiedzialność tą osobę,
że ono w ogóle wychodzi z takim pytaniem. I odwracamy to, skoro mnie o to pytasz, to najpierw powiedz mi, co to pytanie, jaką ono spełnia funkcję i dlaczego się pojawiło teraz. W ogóle skąd ono się tutaj wzięło. Jak widzisz, te dwa sposoby nie są konfrontacyjne, one nie są bardzo stawiające gdzieś sprawę na ostrzu noża, a jednak nadal nie stawiają ciebie pod tą tablicą. I to już jest wygrana, tak? To już jest super sytuacja, że nie odpowiadasz na pytanie, na które nie masz ochoty odpowiadać. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz sobie myślisz, jasne, jak komuś zadam dlaczego, to będę miała całe wypracowanie, dlaczego i to będzie tylko i wyłącznie kontynuacja tego tematu, zaproszenie na zagłębianie się w te tematy. Jasne, nie mówię, że to zadziała w każdym przypadku, to ma potencjał, ale nie musi zadziałać, dlatego przechodzimy do poziomu numer 2. Poziom drugi, prosta i klarowna granica, gdy przekierowanie nie działa. No i znowu stan mentalny, który nam tutaj bardzo jest potrzebny, to jest pozwolenie sobie na to, że tobie to może nie odpowiadać, a więc w ogóle nie otwierasz tego tematu. Ktoś to pudełko ci stawia przed tobą, przed twoim nosem, ale ty nie zamierzasz tego otwierać i tam wygrzebywać z niego co jest i jeszcze to robić na forum, na przykład całego spotkania rodzinnego. No więc to właśnie robi drugi punkt, czyli jeżeli pierwszy nie zadziałał, no to stawiamy granicę w postaci dzięki za troskę, ale nie chcę dzisiaj o tym rozmawiać. Albo nie chcę teraz podejmować tego tematu. Albo czuję się naprawdę niekomfortowo z tym pytaniem, zmieńmy temat. I jak widzisz, to jest ciągle mówienie o sobie. To nie jest tak, że ty mówisz, oceniasz, krytykujesz to pytanie, jak możesz mi zadawać takie pytanie, tylko to jest ja nie chcę o tym mówić dzisiaj. Ja nie chcę mówić w taki sposób przy tylu ludziach o tym. Ja kończę ten temat. I to nie jest zaatakowanie, to nie jest osądzenie kogokolwiek, to jest, jak w całym tym filmie zresztą, ochrona siebie. To nie jest miecz, to jest tarcza, która pozwala ci właśnie po pierwsze nie gotować się w środku, jednak milczeć, albo wybuchnąć w taki sposób, w który po prostu byś nie chciał lub nie chciała wybuchnąć. I to jest poziom drugi, czyli nim zamykamy temat. Już nie to, że zmieniamy sobie temat, zaczynamy mówić o piesku w wakacjach, ale zaznaczamy, ale halo, ja nie chcę o tym dzisiaj rozmawiać. Nadal to może być niewystarczająca granica do uszanowania przez niektóre osoby, dlatego potrzebujemy jeszcze trzeciego poziomu. Poziom trzeci. Konsekwencje. Gdy ktoś uporczywie łamie twoją granicę. Bardzo często dostaję pytania w postaci, ale ja mówię, ale ja powtarzam, miliony razy stawiam granicę, a to nic nie daje, to tylko pogarsza sytuację itp. itd. Tak, czasami są takie sytuacje. Dlaczego? Dlatego, że słowa sprawdzają się do pewnego momentu. Właśnie jeżeli masz to wrażenie, że już milion razy słowami starałaś się lub starałeś zaznaczyć jakąś granicę i nic z tego nie wyszło, to znaczy, że zabrakło jednego elementu. Mianowicie po słowach musi przyjść czas na czyny, czyli konsekwencje. I to nie są konsekwencje stawiane komuś, to są konsekwencje obwieszczane w naszym zachowaniu. One zawsze dotyczą naszego zachowania. Czyli prosiłem o to, żebyśmy nie drążyli tego tematu. Jeżeli będziesz mnie dalej pytał, to ja wyjdę do innego pokoju. I wtedy faktycznie wychodzisz do tego pokoju, jeżeli pada kolejne pytanie. Albo, tak jak mówiłem, to jest dla mnie naprawdę niekomfortowy temat. Jeżeli będziesz ciągle mnie wypytywać, to ja będę musiała zakończyć tą rozmowę. I wtedy faktycznie kończymy tą rozmowę. Czyli to jest konsekwencja, którą obwieszczamy drugiej osobie. Czyli jeżeli dalej granice moje będą przekraczane, to ja coś zrobię. Nie będę dalej mówić i tkwić w tej rozmowie, która jest zupełnie bezproduktywna, tylko ja coś zrobię. No i tutaj znowu zaznaczam, zrobię w swoim własnym zakresie, zachowanie i konsekwencja będzie mnie dotyczyć.
I tutaj ważna rzecz, jeżeli obwieściliśmy, że będą tego konsekwencje, to potem musimy te konsekwencje wyciągnąć. Czyli naprawdę nie może być tutaj rzucanie słów na wiatr, jeżeli komuś mówisz, że wyjdziesz, jeżeli tylko będzie dalej drążyć zadawać te same pytania, a on dalej zadaje te same pytania, a ty nie wychodzisz, no to klapa, no to absolutnie to nie o to chodzi. Tylko jeżeli faktycznie dalej to wszystko trwa, to ty wyciągasz konsekwencje, liczysz się z własnym słowem. Czyli jeżeli coś zapowiedziałaś lub zapowiedziałeś, to faktycznie dopinasz tego, dokończasz. I wtedy faktycznie usuwasz się, wychodzisz, może wracasz za jakiś czas, za godzinkę, za pół godzinki, zobaczyć jak tam się sprawy mają. To nie jest obrażanie się na nikogo, to jest tylko postawienie granicy. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że stawianie granic jest trudne i to, co tutaj zajęło nam kilka minut i 3 punkciki niewinne, to nadal jest wielka praktyka. I tak ci proponuję na to patrzeć, na te wszystkie spotkania, na te wszystkie jakieś niewygodne pytania, nie jak na jakieś więzienie w pułapkę, w którą ty się łapiesz i nie ma z niej wyjścia, tylko jak na okazję do tego, żeby praktykować dbanie o siebie. Tak de facto asertywność jest dbaniem o siebie, jest stawianiem granic, zrozumieniem też swoich potrzeb. Czy ty masz potrzebę rozmawiania o takich intymnych sprawach z tą a tą osobą? Jeżeli nie masz takiej potrzeby, nie masz takiego zezwolenia w sobie, a ta osoba wchodzi ci z buciorami do twojego życia i twojego stanu mentalnego, no to właśnie jest okazja do tego, żeby ćwiczyć, praktykować. To, o czym być może już oglądasz nie pierwszy film, także to nie musi być bardzo, bardzo przykra sytuacja. To może być przykra sytuacja i jednocześnie świetna okazja do budowania pewności siebie, zaufania do siebie, poczucia własnej ważności. Na tym kanale znajduje się wiele innych filmów na temat stawiania granicy, w ogóle mówienia o sobie, bo żeby cokolwiek powiedzieć o sobie, asertywność, potrzebna jest najpierw świadomość swoich własnych potrzeb. Więc to wszystko już opowiedziałam na tym kanale nieraz, dlatego cię odeślę do tego pod filmem Poddepnę linki, które do tego będą prowadzić. Oczywiście liczę się z tym, że być może ten temat wymaga gdzieś jakiejś rozmowy, konsultacji. Zapraszam. Konsultacje 1 na 1 online to jest coś, co jest w mojej ofercie. Przy okazji to, jak cenić siebie i w jaki sposób robić dla siebie miejsca, przez to dawać sobie spokój, to jest temat raz na tydzień newslettera, którego wysyłam w niedzielę wieczorkiem. Jeżeli masz ochotę na taką lekturę pod koniec tygodnia, zapraszam do zapisu. Oczywiście nie możemy mówić o żadnym stawianiu granic bez praktyki, bez powtórek, bez tego, że to jest po prostu trening, to jest umiejętność, którą warto trenować i ćwiczyć. Zacznij na przykład od poziomu pierwszego z dzisiejszego filmu wobec osób, które są dla ciebie bezpieczne, przy których czujesz się swobodnie lub względnie swobodnie i jednak sobie nie chcesz znowu stawać przy tablicy, bo ktoś zadał pytanie, więc na przykład przetrenuj sobie poziom numer 1 z tego filmu. A w komentarzach daj mi znać, co sądzisz na temat tych 3 poziomów. Daj mi znać też, które z pytań występują w twoim środowisku, które gdzieś są tą iskrą zapalną, że ci się tam gotuje w środku wszystko. Co to jest i po który poziom warto by w twoim przypadku sięgnąć, żeby było skutecznie. Każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie jakiekolwiek, to jest wsparcie tego kanału, za co ci bardzo, bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkim innym osobom obecnym na Patronite i Buy Coffee. Wielkie dzięki za wasze przecudowne wiadomości oraz uczestnictwo w tworzeniu tego kanału, bo tak właśnie się to dzieje. Bardzo doceniam i cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.